Witam Was bardzo serdecznie. Kolejnego dnia, trzeciego, na naszym spływie. Pogoda się już troszeczkę załamuje. Już jest nieco chłodniej rano. Zresztą co tu się dziwić, jest koniec października. Ale i tak jest super. I tak jest super, bo można spać w namiocie jeszcze. Chociaż już to są ostatki. Noc była ciepła. Nie zmarzłem. Ciepło było w śpiworze. Jeszcze mgła na jeziorku się unosi. Pokażę Wam, jak to wygląda. O. A na śniadanie zrobimy sobie kanapki z mielonką. Grzanki właściwie, żeby coś ciepłego, herbaty już mamy. No i zjemy i zaraz będziemy pakować. I będziemy płynąć dalej. Pokażę Wam następne miejsca. Tutaj w okolicach jeziora właśnie Wtyckiego. No mam już spakowany kajak. Idzie jeszcze zrobić ostatnie oględziny miejsca. Czy nie zostawiłem ani swoich rzeczy, ani śmieci. Miejsce zostawiam tak samo jak było. No, udało się obóz zwinąć. Ruszamy w kolejną trasę. Jeszcze nie wiem jaką. Na razie Wam pokażę zatoczkę, w której byłem. Bardzo urokliwie tu jest. Ale muszę Wam powiedzieć, że poranki już są chłodne. Już są chłodne, bo tak do słoneczka się chce. I człowiek jednak jest istotą ciepłolubną. Bo tak dąży do ciepłego. Ciepłe posiłki, ciepło w namiocie, ciepłe ubrania. Tak jednak w cieplejszym klimacie. Jest. O to właśnie chodzi. Ale cisza i spokój. Nieprawdopodobne. No i kochani, przypłynęliśmy do tego samego miejsca co wczoraj. Z tym, że wczoraj było tutaj dużo ludzi. To nie za bardzo mogłem tutaj ponagrywać. No miejsce, które sobie wybrałem na nocleg, no widzicie, samochód właśnie przejeżdża, no kiepsko. Ale jeżeli będziecie tutaj w sezonie, na pewno Was nikt stąd nie pogoni. Bo generalnie jest to miejsce biwakowe. Można tutaj legalnie sobie chyba obozować.
Tyle, że ulica jest obok, także jest tak sobie. Bramka jest. Na górze jest jakaś chałupa wielka. Jest to po prostu czyjś teren. Na miejsce biwakowe. Tutaj proszę bardzo. Możecie teraz sobie to ładnie zobaczyć. No przy drodze jest, no jest takie sobie. Ale z dwojga złego jest. Dobra. Teraz, kochani, płyniemy do Wdzydzę mamy tam. A tutaj mamy wjazd na Wdę. Dalej. I wieś się nazywa chyba Jesionki, coś takiego. A zaraz za nią jest Borsk, dosłownie no, niecały kilometr. To jest takie przedłużenie jakby Borska. No a tutaj jeszcze się odwrócę. Po prawej stronie już jest koniec jeziora za chwilę. Zwęża się i nie ma nic ciekawego. Przynajmniej na mapie nic nie ma ciekawego. Jesteśmy na końcu jeziora Wdzyckiego. Właściwie powinienem powiedzieć Wielkiego Jeziora Wdzyckiego, gdyż w regionie to jest chyba największe jezioro. Od miejsca noclegowego odpłynąłem około 2,5 km. I mamy tutaj na horyzoncie w tej chwili osada, która się nazywa Knieja według mapy. I jest cicha zatoczka i taki jakby półwysep i za tym półwyspem jeszcze jezioro zakręca i tam za chwilę też popłynę. Pokażę wam, jak wygląda końcówka jeziora, czyli południowy koniec. Tak wygląda koniec jeziora Wdzyckiego. Po południowej stronie jest taka bardzo ładna, cichuteńka zatoczka. I wokół po prostu nic nie ma. I teraz popatrzcie, jakie to jezioro jest wielkie. Do mojego punktu 8,28. 8,3 km w linii prostej do miejsca, gdzie mam auto zaparkowane. A to jeszcze nie jest najbardziej wysunięty kawałek jeziora. Bo gdyby tak popłynąć jeszcze dalej, to sobie tutaj jak ustawię znacznik, momencik, znacznik, no to jest dycha w linii prostej. Czyli z zakrętami, omijając te wysepki, no to tak spokojnie myślę, że z 12 km płynięcia z jednej strony jeziora na drugą, czyli z południa na północny kraniec. Także jest gdzie pływać. Naprawdę, jeżeli macie jakąś ochotę, to polecam gorąco. No teraz co? No teraz mnie czeka powrót. I wszystko jest fajnie. Nie chcę narzekać, ale z reguły na tym jeziorze wieje duży wiatr. Jest to duży akwen. Coś takiego jak śniadrwy. No może na śniadru wiadomo, że większe. Ale jest otwarty teren i z reguły wieje wiatr. A dzisiaj, popatrzcie, nie wieje nic. I co by jeszcze było weselej, to zawsze jak tu przepływam, to ten wiatr wieje z północy na południe. To znaczy nie, źle mówię. Z południa na północ wieje. Czyli wieje wiatr północny. Akurat tak na tym jeziorze jest. I dzisiaj właśnie by mi to pasowało. Bardzo by mi to pasowało. Bo sobie tak wymyśliłem, że sobie wyciągnę żagiel i te 8 km sobie na żagielku pyknę bez machnięcia wiosłem. A tu mnie czeka niestety wiosłowanie. Także
Nie zawsze plany się sprawdzają, jak widzicie, ale dzięki temu pokażę Wam jeszcze fajne miejsca. A może trochę zadmucha i wyjmiemy żagiel. No zobaczymy. Podpłynąłem do brzegu, bo myślałem, że jakieś jeleniowate jest. Ucieka coś. A tutaj patrzcie. Nie wiem, czy będzie widać na kamerze. Tutaj mamy jedną krowę, a nieco wyżej drugą. Ładują się pod górę. Nie wiem, dlaczego tam wlazły. Krzaki, to jest jakieś pastwisko. I stoją. To, co widzicie teraz, to ośrodek wypoczynkowy w Czarnowodziance, pole kempingowe na wzgórzu. W górze widać takie domki holenderskie, na wzgórzu stoją i niżej kaja. Nawet jachty stoją. Myślałem, że będzie zupełnie pusto. Bardzo ładnie położony ośrodek. Zdecydowanie bardzo ładnie. Za pomostem jest wjazd do kanału, a właściwie to za tym drzewem. Za tym ostatnim drzewem tutaj. Jest wejście do kanału, albo może przed. Nie jestem pewien, dokładnie nie widzę z daleka. A tam mamy Wdzydze. Wdzydze tucholskie. O Jezu, gdzie to my jesteśmy? Tu. Wdzydze tucholskie. Tam też będziemy płynąć. Tak wygląda wjazd do kanału. Tutaj płynie rzeka Wda. Gdybyśmy chcieli popłynąć dalej, no to tutaj byśmy sobie płynęli na rzekę. O tak to wygląda jesienią, bardzo ładnie. O, już mnie prąd ciągnie. Już czuję, że mnie ciągnie prąd. I tam byśmy sobie popłynęli na Wdę. Wygląda, jakby wszyscy pojechali, a ostatni zgasił światło. 161 km Wdy. I tak to wygląda. Kochani, tak to wygląda. Odwrócę się troszeczkę i pokażę. Stamtąd przypłynęliśmy. Z tego tutaj jest zacypla. Tam, gdzie biała przyczepa. No i lecimy dalej. Nie wiem, czy widzieliście Wdzydze tucholskie jesienną porą. No tak to się właśnie prezentuje. Bardzo ładnie i spokojnie. Tu przed nami widzicie wyspę Sorka. Z jedną, właściwie z dwoma budynkami tylko. Wyspa jest mała, ale też nie jest zamieszkana. To jest tylko taka baza na sprzęt, podejrzewam, coś takiego.
Jestem przed półwyspem Lipa. Jest to bardzo ładne miejsce na Jeziorze Wdzyckim. Akurat stoimy od północnej strony wyspy. Tutaj po prawej stronie widać kemping. Być może, że latem z niego skorzystam. Dowiedzieliśmy się od znajomych, że bardzo fajne miejsce. No ale podpłyniemy jeszcze z drugiej strony, żeby Wam pokazać ewentualnie. A tutaj jest bezkres Jeziora Wdyckiego. Po prostu bezkres. Można pływać do woli. Jestem z drugiej strony półwyspu. No i widać, jakieś przyczepy stoją. Jedne niżej, drugie wyżej. Stoją jakieś samochody. Na skarpie również też widać przyczepy. Także jest ciekawie. Katamaran ktoś ma. Bardzo fajna łódka. Tylko musi być wiatr. No i niektóre miejsca widać, że są na stałe już zrobione. Tak jak tutaj ta przyczepa. Nie wiem, czy będzie widać w kamerze. Chyba będzie. Proszę, jaka miejscówka elegancka. No i są też miejsca puste. Tu, gdzie te płotki, to są prawdopodobnie parcele do parkowania przyczep, bo mają doprowadzony prąd. No, puste stoją, być może już kemping jest nieczynny lub ktoś zabrał przyczepę na zimę gdzieś do garażu. Bardzo ładne miejsce. A widok, jaki się z tego miejsca rozciąga, wygląda tak. Tak to wygląda. Bardzo ładnie. Za mną półwysep Lipa. I miejsce dobre do karawaningu. Nie wiem, na jakiej zasadzie. Tam jest podobno ośrodek wypoczynkowy, ale bardzo dużo przyczep stoi tak po prostu ustawionych na stałe, więc trzeba by się było dowiedzieć. Druga rzecz, na takim wielkim akwenie są różne grupy przestępcze, a między innymi piraci, jak to na dużych akwenach. I znalazłem ich bazę. Jest. Baza piratów. Przede mną widzę bardzo ładną zatoczkę. I jest to chyba dobre miejsce, żeby sobie zrobić przerwę na lunch. Tym bardziej, że do celu już mamy niewiele. Jakieś 3 km. Także sobie tutaj zrobimy postój. Przerwę posiłkową. No i po lunchu. Miejsce bardzo ładne. Posiliłem się, odpocząłem chwilę, ale newsy są takie, że pogoda się załamuje, bo tak jak było bezchmurne niebo przez 2 dni, tak teraz, popatrzcie, prawdopodobnie kamera nagra niebo. Bardzo dużo chmurek się robi. Ja na szczęście już jadę do domu.
Więc jeszcze mamy jakieś 3 km płynięcia. No ale jest to znak, że pogoda się będzie zmieniać. Normalnie płynąc po jeziorze, to byśmy popłynęli w lewą stronę. Tak wygląda jakby główny szlak. Natomiast my musimy teraz płynąć tu, bo wieża widokowa jest tam na horyzoncie. I muszę Wam powiedzieć, że to jezioro z drugiej strony wygląda zupełnie inaczej. Dużo jest takich właśnie rozgałęzień. Jakbyśmy popłynęli w lewą stronę, to oczywiście nic by się nie stało. Tylko po kilometrze okazałoby się, że kończy się nam droga i trzeba by było wracać. Więc to też jest taki. Ta wieża jest tutaj punktem orientacyjnym. Nie byłoby jeziora i nie byłoby wyprawy, gdyby wiatr nie dał znać o sobie. I właśnie teraz tutaj mamy się prawie wszystko ma się ku końcowi i zaczęło mi w mordę windem dawać w mordę. I generalnie wszystko jest fajnie, tylko że trzeba 2 razy mocniej pedałować. Jak się płynie pod wiatr, to wiecie, ten kajak jest lekki, wiatr go pcha i jak przestanę pedałować, to tak jakbyśmy hamowali. No ale tak jak powiedziałem, na każdej wyprawie musi być wicher. O, normalny wicher. Jakby wiał w drugą stronę, to jeszcze bym się może pokusił o wyciągnięcie żagla. No ale ponieważ już mamy port w zasięgu wzroku prawie, że no to wiosłujemy. Kurde, do brzegu. Tak to jest na tych jeziorach. Pneumatyk na jeziorze pod wiatr to jest, słuchajcie, naprawdę to jest niezła walka. Słuchajcie, dobyliśmy do końca naszej wyprawy. Strasznie brudna woda tutaj jest, no ale trudno. Może wyjmę kajak z drugiej strony. Może od strony plaży popłynę. Dzięki, że dotrwaliście do tego momentu. Było bardzo fajnie relacjonować dla Was moje pływanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Będą jeszcze kolejne wyprawy. No teraz już jest późna jesień, także ten sezon będzie troszeczkę na zimę trzeba niestety odpuścić sobie pływanie. Teraz nie mogę tam wpłynąć. Kurczę. Tu muszę wyjmować kajak, bo tam nie przepłynę, nie przejdę. Nie będę się czołgał pod pomostem. Nie da się wpłynąć głębiej. Dziękuję Wam jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Jak chcecie, możecie zasubskrybować kanał. On jest bardzo nieregularny, tak jak te wyprawy są nieregularne. Więc nie wiem, kiedy będzie następny, jak to się mówi, odcinek, czy następna część. No ale jest Słupia do spłynięcia, jest Wieprza, jest kilka rzek mam na uwadze, więc jak ktoś ma ochotę popatrzeć wieczorem w domu, czy w pracy, czy gdziekolwiek, to zapraszam. No nic, teraz pozostało mi spakować cały majdan, wysuszyć potem w domu i rozpocząć sezon zimowy przy kominku. Trzymajcie się i do zobaczenia na następnej wyprawie.